To zacznijmy od Gina Hoglana. Perkusista Dev, perkusista Strapping Young Lad, teraz perkusista Testament. Mi najbardziej podoba się oczywiście duże na mnie wrażenie zrobiła płyta Defa Symbolic, gdzie było połączenie takie właśnie jazzowo-metalowe. A wtedy właśnie słuchałem, byłem ortodoksyjnym metalowcem, słuchałem tylko metalu, no i też troszeczkę mnie tam właśnie jazz też dosyć mocno inspirował. I mi się to właśnie podobało, takie połączenie. To, że właśnie był leworęczny, ale grał na zestawie dla praworęczny, no wiadomo, ma rajd cały czas tam po lewej, znaczy w sumie miał dwa rajdy, tam sobie mógł wyrobić jak sobie chciał. No i mega fajne podejście, jeśli chodzi o aranżację, ale najbardziej mi się podoba z okresu Strapping Young Lad. I najbardziej mi się podoba nie na zasadzie, że tam nie wiem, czy grasz szybko, czy wolno, tylko po prostu aranżowanie bębnów w utworze. No po prostu dla mnie mega po prostu łeb. Wtedy, kiedy trzeba było grać, to grał, wtedy, kiedy nie trzeba było, to po prostu odpuszczał. A jest to dosyć ciężkie w tego rodzaju muzyce to właśnie wypośrodkować. Drugim to będzie... Kolejność oczywiście jest... To nie jest na zasadzie, że Gene Hoglan, bo to się też w ogóle zmienia cały czas tak naprawdę. Mario Duplantier z Godziry. No mega bębniarz. I to samo też. Jest dla mnie naprawdę najważniejsze w ogóle w bębniarzach to jest jak oni budują te utwory, jak to jest tam przemyślane, zaaranżowane. I ten sam patent właśnie, że potrafi naprawdę zagrać mega prosto, ekstremalnie, ale potrafi też zagrać takie swoje rzeczy, które są takie dosyć mocno niestandardowe. Wrzucać jakieś takie rzeczy właśnie, które są może bardziej używane gdzieś w jakimś innym rodzaju muzyki, on to po prostu przemyca do metalu. No i podoba mi się też, jak on wygląda za zestawem. Jest, kurczę, strasznie energetyczny, kurczę, mimo że jest taki chuderlaczek, ale tam, kurczę, ma kupę powera, naprawdę. Kolejny bębniarz, kurczę, myślę. Ostatnio sobie właśnie zrobiłem parę dni takich właśnie YouTube'owych wieczorów z Jeffem Porcaro. Jakby dawno go naprawdę, już kiedyś tam dawno temu byłem, że tak powiem, zajarany i teraz na nowo jakoś tak zacząłem oglądać te wszystkie jego tam wideoklipy, jakieś wywiady. Kurczę, no też, ja pierdzielę, no. Łeb jak sklep, no. I to jeszcze w tamtych czasach, gdzie naprawdę, no kurczę, no, teraz to wiadomo, różne protulsy, nie protulsy, wszystkie jakieś... Tak naprawdę człowiek słucha bębnów i nie wie, czy te bębny są naprawdę nagrane, czy nie są. Nawet jeśli jest filmik, to jest dużo młodych bębniarzy, widzę filmik, w sensie, kurczę. A potem idę na koncert, oczywiście o tyle dobrego, chociaż te koncerty weryfikują. I się potem okazuje, to tam filmikiem, a to i tak widzę, że to wszystko tam pocięte, kurczę, na plasterki. No ale Jeff Porcaro, no mega i to samo też, no mega pomysły po prostu, tak ciekawie, naprawdę, malowanie po prostu no bębnami, no. Nie na zasadzie tylko jako beat, tylko na zasadzie właśnie taki instrument, który też jakby nadaje melodię. 5 ma być, tak? Kurczę, znajdziesz tylu? Swego czasu też byłem pod mega wrażeniem Derka Rodiego, który też właśnie takie ekstremalne granie, on zaczął to wstawiać grał blast, ale potrafił wstawić tam na przykład rytm klawę, wiesz, do blastu. I to było takie naprawdę coś totalnie nowego. I to mi się bardzo podobało, że przez Hate Eternal to tam jeden z najbardziej ekstremalnych zespołów, kurczę, na świecie, rzeźnia totalna. On tam wciskał takie rzeczy, właśnie dużo z jakichś takich kubańsko-afrykańsko rytmów plus jakieś brzmienie, bo tam gdzieś tam do jakieś tam kolejne stopy, jakieś takie blaszki składane, coś, no takie różne dziwne wynalazki, te różne jego patenty na dwa hi-haty, w sensie nogami. Czy w ogóle te granie blastów po prostu, jeśli chodzi o wyznacznik blastu jako blastu,
no to Derek Roddy jest takim, kurczę, po prostu jego blast to jest taki najprawdziwszy. Z całym szacunkiem do wszystkich bębniarzy, którzy grają blasty, ale jego to jest po prostu, to jest jak kwintesencja, naprawdę to jest, no sama nazwa, to już jest, wielu bębniarzy gra te blasty, ale to nie brzmi jak blast, to brzmi jak po prostu jedyneczki zagrane. A to ma być blast, a u niego to jest po prostu, jest taka furia, nie wiem, on jeszcze ma tą taką swoją dziwną technikę, że on tą pałkę jakoś z góry dociska, żeby ten werbel był jeszcze bardziej taki brutalny. No to jest dla mnie w ogóle niewiarygodne po prostu. Także jeśli chodzi o definicję blastu, to jest Derek Roddy plus oczywiście wszystko jego te patenty, takie właśnie brutalność, ale też muzykalność w tej brutalności. To mi przychodzi do głowy. To Maciek Gołyźniak. Jego taka kultura. Jego blasty były inne, nie? O, jego blasty były takie, wiesz. To jest mega, naprawdę, strasznie mi się podoba, naprawdę. I to nieważne, czy grał z Brodką, czy z Sorry Boys, czy no, Gołyźniak, Duda, Meller, czy nawet z Natalią Nykiel, bo tam też widziałem parę jakichś tam wideoklipów, to z koncertów, to kurczę, no mega, mega. To jest taki bębniarz, który troszeczkę, jeśli chodzi o taką muzykę popową, pewnie się obrazi, jak powiem, że jest muzykiem popowym, ale no zawsze to wiadomo, no Dąbrówka i cała reszta, wiesz. I to byli bębniarze, którzy, no oczywiście, wiesz, wnieśli ten cały, jakby technikę na bardzo wysoki level, przejęli te całe podwórko po tych innych bębniarzach wcześniejszych z lat 80. I to było fajne. Ja czekałem aż na takiego bębniarza, który wprowadzi to jeszcze w ogóle na inny level. No i właśnie Maciek Gołyźniak jest takim bębniarzem dla mnie. Jeśli chodzi o takie właśnie tego typu granie. I fajnie mi się podoba, że u niego to wszystko jest takie sygnowane, no. To jego, jak wygląda zestaw, jak on siedzi za tym zestawem. To jego granie jest takie naprawdę bardzo charakterystyczne. Bardzo lubię po prostu, jak on przemawia. Lubię jego posty na Facebooku. Naprawdę, ja bardzo tego zazdroszczę, bo ja to jestem, wiesz, ten prosty chłopak i wiesz, tam mój zasób słów to jest tam pewnie 100. A u niego zasób słów to jest, wiesz, miliony, no. I on to potrafi mega fajnie po prostu tą całą swoją karierę prowadzić. Bardzo mi się to podoba, jestem jego mega fanem. Super.